Pierwszym impulsem, może nie tyle do założenia fundacji, co do pierwszego wyjazdu, było poznanie historii 12-letniego chłopca, który został żywcem ukrzyżowany w jednej z wsi w Syrii niedaleko Aleppo. Ja ją przeczytałem na 15 minut przed rozpoczęciem pracy i po jej przeczytaniu zdecydowałem, że chciałbym, aby zrobić coś, by tego typu historia nie powtórzyła się chociaż w wymiarze jednego dziecka, ze względu na to, że sam mam 2 synów i mój starszy syn Antek był wtedy rówieśnikiem tego zamordowanego chłopca. Postanowiłem po pierwsze wyjechać i na własne oczy zobaczyć, jaka jest sytuacja. W tym celu wyjąłem kartkę z drukarki i zapisałem ją chyba około 20 pozycji, co jest potrzebne do przygotowania się do wyjazdu, od odpowiednich butów, paneli na wypadek zaników prądu i wielu, wielu innych rzeczy, które akurat tak się szczęśliwie złożyło, że w czasie tego wyjazdu okazały się potrzebne i pozwoliły mi w czasie tego pierwszego 2-tygodniowego wyjazdu zobaczyć wszystko to, co chciałem. Czyli i dotrzeć na linię frontu i spotkać się też z uchodźcami w obozach i w dzikich obozowiskach. Zobaczyłem przede wszystkim, że obraz, który tutaj w Europie znałem z telewizji, czyli że największym problemem są ludzie znajdujący się w obozach, jest tylko częściowo prawdziwy, ponieważ miejsc w obozach wystarczyło tylko dla części potrzebujących, czy to uchodźców, czy to przesiedleńców. Ogromna rzesza ludzi, liczona w tysiącach, żyła i żyje do dnia dzisiejszego w dzikich obozowiskach, rozbitych dosłownie wszędzie. Widziałem tam namioty uszyte na przykład z worków po ryżu i po mące. Do tego wszystkiego przychodzi jeszcze, o czym my tutaj w ogóle nie myślimy, jesień i zima związana z opadami, pomimo że jest to Irak. Wszystko się zamienia w błoto. Ja byłem akurat pod koniec zimy, te namioty rozbite w tych dzikich obozowiskach toną po prostu w błocie i w glinie, czasem do tego stopnia, że jest trudno się poruszać między nimi. Widziałem też materiały, jak ludzie spali w namiotach, w których stało około 10 cm wody i ludzie kładli europalety i razem z dziećmi całe rodziny po prostu spały w zalanym obozowisku. Nie mamy jednego określonego profilu działania. Pytamy ludzi, jakiej pomocy oczekują i staramy się ich wspierać. Jeździmy tam do Iraku kilka razy w roku. Współpracujemy z lokalnymi organizacjami złożonymi często z samych uchodźców, przesiedleńców. To różnica jest w nazewnictwie, ponieważ uchodźcy to są ludzie, którzy uciekli do sąsiedniego kraju bezpiecznego, w którym nie toczą się działania wojenne, a przesiedleńcy to są ludzie, którzy uciekli przed wojną, przed terroryzmem, ale w granicach tego samego kraju. Czyli uciekli z jednego regionu, w tym wypadku Iraku, do innego bezpiecznego regionu. Oni nie są według definicji ONZ, oni nie są uchodźcami. Są wewnętrznymi przesiedleńcami. Ja wiem, że to zabrzmi jak truizm, ale też w czasie już pierwszego wyjazdu sobie uświadomiłem, że ludzie tam na miejscu są generalnie takimi samymi ludźmi, jak spotykam tutaj w Polsce. Mam na myśli to, że przed atakiem terrorystów, przed wojną wykonywali wszystkie normalne zawody. Ktoś był nauczycielem, ktoś był inżynierem przemysłu petrochemicznego, ktoś był rolnikiem, ktoś był handlowcem. Po prostu normalni ludzie. I
To są ludzie, którzy nie chcą być długotrwale uzależnieni od pomocy humanitarnej. Ja wiem, że inny jest przekaz telewizyjny, ale myśmy wręcz spotykali się z tym, że ludzie nie chcieli przyjąć pieniędzy, gdyż mówili, że to nic nie zmienia w ich życiu. Tak powstał projekt Dobra Praca. To były prośby samych uchodźców i przesiedleńców, którzy prosili: nie dawajcie nam pieniędzy, pomóżcie odbudować warsztat. Ci ludzie są pełni godności, chcą mieć normalne życie, chcą sami utrzymywać swoje rodziny. I w tym właśnie staramy się im pomóc. Naszym takim sztandarowym projektem jest Dobra Praca. Tak w skrócie jest to odtwarzanie zniszczonych sklepów, warsztatów i zakładów pracy w różnych miejscowościach w północnym Iraku. Jeśli ktoś był szewcem, krawcem czy mechanikiem samochodowym, to potrzebuje narzędzi, remontu swojego sklepu czy warsztatu, ponieważ ISIS plądrowało, podpalało i często wysadzało w powietrze domy i sklepy, i potrzebuje taki fachowiec pomocy w ponownym otwarciu swojej działalności. Tylko tyle. Na miejscu współpracujemy, tutaj w Polsce, ale przede wszystkim tam na miejscu współpracujemy z kilkoma fundacjami, małymi NGO-sami, czyli organizacjami pozarządowymi. Są one naprawdę małe, są stworzone przez samych uchodźców. Bardzo często historia ich powstania jest taka, że ktoś na przykład dysponował samochodem i kiedy zaczęło się ludobójstwo, ewakuował ludzi. Następnie, korzystając z samochodu, woził ludzi do lekarza, a potem zaczął używać samochodu do dystrybucji pomocy charytatywnej, która dotarła, i na bazie tej rodziny, która już pomagała innym, powstała po prostu organizacja charytatywna. Są one złożone z ludzi różnych wyznań, różnych kultur, ale wszystkich łączy to samo. Świetnie znają teren, świetnie znają potrzeby, znają ludzi, bo po prostu między nimi żyją, i pozwalają nam trafiać do tych najbardziej potrzebujących i jak najkrótszą drogą. Nie jesteśmy dla nikogo konkurencją. Staramy się łączyć, a nie dzielić. Chcemy być mostem, który dobroć Polaków przekazuje osobom potrzebującym niejednokrotnie 3-4 tysiące kilometrów stąd. Jest to efektywne i to działa. Pierwsze 7 miesięcy działalności fundacji to był chyba najtrudniejszy wtedy okres taki organizacyjny dla mnie osobiście, kiedy działałem sam. Potem w czasie rozmowy telefonicznej skontaktował się ze mną Darek Celiński, z którym znałem się jeszcze z czasów służby wojskowej, jest również nurkiem i przez wiele lat pracowaliśmy wspólnie razem. Darek już przebywał na emeryturze, miał inną pracę. Zapytałem się go, czy pomógłby mi w prowadzeniu fundacji. Potrzebowałem kogoś, kto zajmowałby się tą szeroko rozumianą logistyką na poziomie fundacji i prowadzeniem po prostu naszego biura. Darek powiedział, że nie wie, czy da sobie radę. Poprosił o kilkumiesięczny okres próbny. Już po pierwszym miesiącu ja nie miałem wątpliwości, że da sobie radę. No i na całe szczęście podjął się tego, robi to do dzisiaj. Generalnie podstawą jest dotarcie do jak największej ilości ludzi. Staramy się w jakikolwiek możliwy sposób docierać z informacją o potrzebujących osobach w Iraku, a najważniejsze jest to, że tym ludziom naprawdę można pomóc. Kolejnym projektem, który z powodzeniem od kilku lat realizujemy, jest budowa domów dla rodzin, które musiały uciekać przed ISIS. Chodzi głównie o Jezydów, na których terroryści z tzw. Państwa Islamskiego dokonali ludobójstwa w sierpniu 2014 roku. Ci ludzie uciekli w kierunku irackiego Kurdystanu, tam zamieszkali w obozach dla przesiedleńców, które miały być tymczasowe. Minęły lata, a oni nadal w nich mieszkają. Nie mają po prostu do czego wracać. Ich domy zostały zniszczone, całe miasta zostały obrócone w ruinę. Budujemy im więc niewielkie domy o powierzchni 40 kilku metrów kwadratowych. Jest to konstrukcja z pustaków, z dachem z płyty warstwowej, ale ma podłączoną instalację elektryczną, osobne pomieszczenia na kuchnię, łazienkę, 2 pokoje. Jest to na pewno dużo lepsze niż namiot w obozie dla przesiedleńców, w którym od lat ci ludzie mieszkają. Dawid po prostu wysiadł z ciężarówki w Iraku, kiedy ja przywiozłem tam pomoc dla jednej z chrześcijańskich jednostek wojskowych w postaci noszy, apteczek, plecaków ratowniczych. Dostałem pytanie, z jakiego jestem kraju. Powiedziałem, że Bolanda, czyli Polska. No i usłyszałem, że jeden ochotnik z Bolandy to na zewnątrz domu siedzi w ciężarówce.
Wyszedłem, zeskoczył 20 chyba wtedy 7-letni opalony chłopak w okularach przeciwsłonecznych i powiedział cześć. Mówiliśmy się, że jeżeli bezpiecznie wróci do Polski, to się do mnie odezwie. Po wylądowaniu na lotnisku i powrocie do domu Dawid skontaktował się ze mną. Mieliśmy krótką rozmowę. Dawid powiedział, że chciałby związać swoje życie z tym, żeby dalej pomagać ludziom, których wcześniej bronił. No i tak się szczęśliwie stało, że udało nam się to zrealizować, więc cała fundacja na chwilę obecną to są tak naprawdę 3 osoby. Pomagamy tam, gdzie są takie potrzeby i odpowiadamy na bezpośrednie prośby samych potrzebujących. My po prostu lubimy tych ludzi. Mieszkamy u nich w domu, jak przyjeżdżamy. Czujemy się też odpowiedzialni za to, żeby kontynuować tę pomoc, którą zaczęliśmy. Jak jeździmy do Iraku, staramy się nie spać w hotelach, tylko spędzać właśnie czas wśród rodzin, którym albo pomagamy, albo wśród rodzin tych z organizacji pozarządowych. Więc często też są to, no już po prostu dobrze się znamy osobiście, co też ułatwia współpracę i buduje z czasem zaufanie. Zgłaszają się do nas ludzie, którzy chcą w jakiś sposób pomóc, zadają pytanie, jak wam pomóc? No i wtedy przekazujemy najfajniejszym sposobem, najbardziej skutecznym sposobem pomocy, to jest pójść do swojego proboszcza, opowiedzieć mu o tym, co robimy, że jest 3 takich facetów, co robimy i umożliwienie naszego przyjazdu tam i opowiedzenie w czasie mszy o naszej działalności. Po takiej mszy potem stoimy zawsze z puszką, ludzie podchodzą, zadają pytania, ofiary wrzucają do puszki i wtedy to przedsięwzięcie jest najbardziej efektywne, bo oprócz pozyskanych środków, co najważniejsze, to jest olbrzymia grupa ludzi, która dowiaduje się o tym, co robimy. Jest mnóstwo rzeczy, które robimy i opowiedzenie wszystkich historii, wymienienie tego, co dotąd zrobiliśmy, zajęłoby pewnie wiele godzin. Jednym z takich najbardziej spektakularnych przedsięwzięć, które udało nam się zrealizować, to jest stała plenerowa wystawa, której inicjatorem był wolontariusz, który zadzwonił i powiedział, że ma taki pomysł i on to zrealizował. Wystawa była już na rynku w Świdnicy, była pod Centrum Dialogu w Łodzi, była pod katedrą w Płocku, była pod Bazyliką Świętej Brygidy, przez całe wakacje za zgodą księdza proboszcza tam stała, a ostatnio na rynku w Chojnicach nadal jeszcze tam stoi i zgłasza się coraz więcej ludzi chętnych do zorganizowania pobytu naszej wystawy połączonej z naszą obecnością i opowiedzeniem szczegółów o tej wystawie w różnych miastach w Polsce. Jeżeli macie Państwo jakiś pomysł, chęć, zapraszam do kontaktów, przyjedziemy do Was.